Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam tutaj demontaż i montaż Siemensa S55. Telefonik został produkowany w 2002 roku. No już posiada 18 lat, więc pełnoletność już jest. No jak widzimy, bijatyki na swoim koncie tutaj posiada. Stracił 2 ząbki. Zobaczcie klawiatury. No niestety w tym przypadku telefonik lubi tutaj gubić klawisze. No taką ma przypadłość tutaj. Jak dla mnie dość ciekawy tutaj, jeśli chodzi o wygląd w tym Siemensie, dość atrakcyjny, fajnie on wygląda. I pokażę Wam tutaj tak obrazowo, jak on wygląda. Tutaj na tylnej ściance widzimy otwór, no jak przypadło na wcześniejsze Siemensy, otwór antenowy. Dzięki temu oczywiście miał lepszą jakość sygnału anteny. Wygrawerowany napis marki Siemens. Na bocznej ściance widzimy klawisz ciszenia pogłaszania naszego telefoniku. Obok niego widzimy tutaj port, naszą IRD, podczerwień. Na samym dole gniazdo ładowania, obok niego tutaj otwór na nasz mikrofon. Tu oczywiście otwory na głośniczek od rozmów. No i to wszystko tak naprawdę. Teraz sobie zobaczymy naszą baterię. Bateria dość taka specyficzna, jak przystało na Siemensów, posiada 700 mAh. No taka bateria w zupełności wystarczała w tym telefonie, ale dość były słabe. Oto widzicie, że też działa na telefonie C60 i S55 i C55. Tu widzimy wyprodukowana szczerze mówiąc, nie wiem, Max Power. Aha, wyprodukowana przez Max Power. Chyba to jest ta firma właśnie produkcyjna tych baterii. Tutaj zobaczymy jeszcze informacje na nalepce. Siemens S55 wyprodukowany w Niemczech. No i tutaj widzimy jeszcze numer e-mailowy i inne jakieś potwierdzenia zgoda. No to wszystko tak wizualnie. I teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego Siemensa. I ściągamy tę klapkę. Wyciągamy naszą baterię. Kartę SIM tutaj, jeśli jest, no pewnie jest. I tyle. Teraz odkręcamy 4 śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta śrubeczka. Dość fajnie się tutaj odkręca śrubeczki w tym telefonie. Fajnie nam wychodzą. Tutaj sobie je wszystkie musimy wyciągnąć teraz. No i ostatnia już jest. 4 śrubeczki poszły. Odkręcone. Teraz działamy sobie dalej. Teraz musimy tutaj, już nam samo wszystko fajnie odchodzi. Bardzo prosty, widzicie, jeśli chodzi o ten Siemens. Tutaj mamy jeszcze płytkę naszej klawiatury. Tu jest połączona wraz z tą nakładką, która się tak sypie fajnie. Tutaj płyta główna, która też samoczynnie wychodzi nam z całego korpusu. No i zobaczcie tutaj mamy klawisze, jeden klawisz, drugi. Tu jest połączony na złączach. Tu idzie jeden klawisz, drugi. Tutaj antenka zasięgowa, dość tutaj fajnych rozmiarów. Tu jest, mamy mikrofonik, dość wielki, wymienny. I tak samo jeśli chodzi o wibrację, też wymienna, też dość sporych rozmiarów. To naprawdę bardzo duża, jak tutaj jeśli chodzi o Siemensa. I tu zobaczmy, już mamy naszą płytę główną. Na płycie głównej jeszcze możemy wymienić nasz wyświetlacz. Tutaj albo z tej strony, albo z drugiej strony podwadzamy tutaj między. Tutaj zobaczcie, takim sposobem sprytnym podwadzamy. No i w bardzo prosty sposób by nam wyświetlacz wypadł samoczynnie.
Tutaj takie złącze podobne jak w tych starszych, no w sumie to jest stary telefon, 18 lat posiada już, albo młody. Tu jest złącza i tu one się tutaj łączą pod wpływem nacisku naszych tutaj śrubek. Tak wygląda ten nasz wyświetlacz w tym Siemensie. No i tu widzimy te wszystkie złącza. Tu jeszcze możemy mieć nasz oczywiście głośniczego do rozmów. Tu sobie wysuwamy go. No i widzicie, prosto bardzo. No i to wszystko to naprawdę, jeśli chodzi o demontaż tego Siemensa. Tu widzimy jeszcze złącze naszej karty SIM, złącze tutaj gniazda. To wszystko jest oczywiście spojone wraz z płytą główną, więc nie możemy tak prosto wymienić to, jeśli chcemy. Tu ta antenka, która była widoczna z naszej obudowy, tutaj. Ta antenka, która wychodzi. No i tak to wygląda. I teraz sobie wszystko złożymy w odwrotnej kolejności. Zakładamy nasz tutaj głośniczek od rozmów, następnie zakładamy nasz wyświetlacz z tej strony, w której powinien być. Tutaj najpierw z jednej strony wbijamy nasze blokady, a później tutaj z drugiej strony. Teraz sobie będziemy już nakładać tak powrotem na swoje miejsce całą naszą płytę. Tutaj w ogóle nie ma zaczasków, tutaj samoczynnie nam wszystko wyszło. No i zakładamy naszą tutaj nakładkę klawiaturki wraz z płytką tutaj pod nią. To jest, widzicie, wszystko taby przyklejone, spojone wraz z tą płytką, więc tak prosto tego nie wymienimy. Jeśli to wymienimy, to musimy to pewnie oderwać. Widzicie, tu jest jedna, tu jest druga, trzecia i czwarta. Takie blokady. Nakładamy z powrotem na swoje miejsce. I teraz oczywiście tutaj przecieramy nasz wyświetlacz z tych całych syfów, bakterii, zarazków. No i paluszków oczywiście, żeby nie zostawić paluszka, by ktoś na nie namierzył. I zakładamy tutaj. Zakładamy naszą obudowę. Mocujemy na wszystkich zaczaskach z wszystkich stron. I przykręcamy nasze 4 śrubeczki. No i te wszystkie śrubeczki założone już są zakręcone. Zakładamy naszą baterię, naszą tylną klapę. I to wszystko, jeśli chodzi o tego Siemensa S55. Jak widzicie, telefon jest banalnie prosty, jak w większości tych telefonów z okresu właśnie 2000 i troszkę wyżej do 2005, no ale te proste telefony oczywiście, te najprościejsze, bo to jest prosty telefon. Dzięki, że mnie dzisiaj odwiedziłeś. Zapraszam Cię również na inne moje filmiki z udziałem ciekawych telefonów klasycznych, ciekawych telefonów dotykowych. Jeśli masz ochotę, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapeczkę i zostaw komentarz pod tym filmikiem. Z góry dzięki. I to wszystko. Cześć.